first got sober, I didn't do anything with any of the steps at all for 4 or 5 months. Jak wytrzeźwiałem i trafiłem do AA, to nic nie zrobiłem związanym z żadnym krokiem przez 4 do 5 miesięcy. I had a sponsor that I was able to see almost every day. Miałem sponsora, którego widziałem prawie codziennie. And the first 4 months was me making doctor's appointments and having my liver taken care of. No i pierwsze 4 miesiące to musiałam się umówić z mnóstwoma lekarzami, zaopiekować się moją wątrobą. And my sponsor telling me several times a day that I have a disease. I mój sponsor mi mówił kilka razy dziennie, że ja mam chorobę. So I was in so much denial, even though I was physically and mentally very sick. I byłem w takim złudzeniu, ale byłem bardzo chory fizycznie i umysłowo. That when he would start to talk to me about any of the steps, jak on zaczął ze mną rozmawiać o krokach, jakikolwiek krokach, I didn't understand. Ja nie byłem w stanie tego rozumieć. Even the concept of being powerless or unmanageable, that didn't apply to me. Nawet ta koncepcja, że jestem bezsilny lub że moje życie jest niekierowalne, to ja nie mogłem odnieść do siebie. So to get from that point to actually doing a 4th step, żeby od tego momentu do momentu, kiedy byłem gotowy, żeby zrobić 4. krok, took almost a year. U mnie to trwało prawie rok. And even though I was doing work in the 4th step that was going to help me create a list for step 8. I robiłem przy tym 4. kroku taką listę osób, które potem będą mi pomagały przy 8. kroku. I didn't have the understanding of what it meant or spiritually what it would do. Nie miałam takiego zrozumienia, co to wszystko znaczy lub duchowo, co mi to zrobi. To be honest, the only reason I did any of it was so my sponsor would keep helping me. Powiem wam szczerze, że ja po prostu to robiłem, bo ja chciałam, żeby mój sponsor nadal mi pomagał. I even lied to him that I understood. Ja nawet go okłamywałam, że tak, wszystko rozumiem. I just wanted to fit in. Ja tylko chciałam być częścią czegoś. At the meetings, I wanted to be able to say that I have done this too. Jak byłam na meetingach, to bardzo pragnęłam powiedzieć, że tak, ja też to zrobiłem. I remember when delivering my first 4th step. Pamiętam, jak usiadłem i zacząłem dzielić się swoim pierwszym 4. kroku. Yeah, the 5th step with my sponsor. 5. krok z moim sponsorem. When I was finished talking about resentments and before I started to talk about fears. Kiedy już powiedziałem, jakie wszystkie mam urazy i zanim zacząłem omawiać swoje lęki, my sponsor asked me, he says, well, what about your parents? Mój sponsor zapytał, a twoje rodzice? What about your brothers and sisters? Bracia i siostry? What about some of your friends? Niektórzy twoi znajomi? I remember him saying, you know, obviously you're very angry, but there's nothing on the paper. Że
dla mnie to jest ewidentnie, że jesteś bardzo zły, ale ja nie widzę to na tym papierze tutaj. So I did he had me go back and do more work. Musiałem wrócić do swojej listy i wykonać jeszcze większą pracę. And I know this isn't I'm not talking yet about the 8th and 9th, but this lead up is important for me. Wiem, że jeszcze nie mówię o 8 i 9, ale to wprowadzenie jest bardzo ważne dla mnie. Adrienne, I love the way your dog is listening. Adriano, uwielbiam, że twój pies tak słucha. Sometimes his ears move. Tam jego uszy tak machają. So anyway, by the time I got there, I was doing a lot of analyzing. No i właśnie jak zaczęłam znowu pracować i dotarłem w końcu do tego, to bardzo dużo analizowałem wszystkiego. I think I had so much shame and so much guilt. If there was a problem in any relationship, it was my fault. I ja myślę, że tak, że miałam tyle wstydu i tyle poczucie winy w sobie, że kiedykolwiek był jakikolwiek problem w jakiejkolwiek relacji, to była moja wina. I felt guilty writing down my mother's name on the resentment list. Ja miałam takie poczucie winy, nawet pisając mojej mamie imię na tej listy uraz. And today, that mother is 93 and 47 years sober. I dzisiaj ta matka ma 93 lata i 47 lat jest trzeźwa. And after I get off the phone with her, I have to write a little 10th step about what she did to piss me off. I zawsze, za każdym razem, jak skończę z nią teraz rozmowę i powieszę słuchawkę, to muszę napisać szybciutko 10. krok, co ona zrobiła, żeby mnie wkurzyć. So the fact that I can even notice that my mother, her tone, what she says, what she doesn't say, hurts me is growth. No i teraz ja uważam, że to, że ja zauważam, w jakim tonie moja mama mówi, w jaki sposób ona coś mówi, cokolwiek ona mówi i to ma wpływ na mnie i mnie krzywdzi, i ja to zauważam, to dla mnie jest wzrost. So I was really blind, not only to my relationship with my mom, but everyone in my life. Ja byłem tak ślepy, oślepiony, jeśli chodzi o relacje nie tylko z moją matką, ale wszystkie relacje w moim życiu. I remember talking to my sponsor and he said, "When did you first start getting in trouble?" Ja pamiętam, że rozmawiałam ze swoim sponsorem i on zapytał, kiedy był taki pierwszy raz, kiedy spotkałeś, że miałeś jakieś tam kłopoty życiowe? And he asked me some questions about when I was in elementary school. No i on zadał mi jakieś tam pytania związane z podstawówką. And when I was in secondary school. I jak byłem w liceum. He asked me about the home I lived in. Zapytał o domu, w którym mieszkałem. And what he did was he helped me create something he called a timeline. No i on pomógł mi stworzyć coś, co ja to nazywam taką oś czasu. So by the time I was doing this, I was about 28, and he had me make a long line on paper put together and put 1 for 1 year old, 2, all the way to 28. No i jak ja miałam 28 lat, ja to robiłem właśnie ze swoim sponsorem i on sugerował, żebym stworzył taką długą linię, połączył kilka kawałków papieru i z jednej strony napisał 1, potem 2 do 28, tyle ile miałem lat, tak na tej całej osi.
On the timeline, I was to put every home or apartment on the timeline that I ever lived in. Na tej osi czasu ja musiałam umieścić wszystkie mieszkania lub domy, w którym kiedykolwiek mieszkałem. Every school that I went to. Każda szkoła, w którym byłem uczniem. If I remember anything like visiting grandparents or any events. Jakiekolwiek wydarzenia, nie wiem, wizyty u dziadków, cokolwiek pamiętam. I really started getting in trouble when I was 7 or 8 years old. Ja po prostu zaczęłam mieć kłopoty w swoim życiu, jak miałem tam 7-8 lat. So he had me put down what happened and he had me put down what happened during different ages. To musiałam też wypisać, jakie kłopoty, gdzie byłem niegrzeczny w różnych tych wiekach moich. I was amazed. It went way beyond what I had had in my 5th step. It brought up old teachers, old kids. To było niesamowite. Ja po prostu, to było dużo więcej niż miałam w swoim 5. kroku. Tam były stare nauczycielki, jakieś uczniowie, z którymi byłem w szkole. I was writing names down very, very quickly of the people who I had lied to or hurt. Musiałam wypisywać i bardzo szybko to pisałem. Wszystkich imion osób, których okłamywałem, którym skrzywdziłem. The only memory I had around 7 was when my mother took a bar of hand soap and shoved it down my throat. Jedynie to, co pamiętam, jak miałem 7 lat, to było to, jak moja mama miała mydło i She held her hand over my mouth until I włożyła mi do vomited. buzi i zakryła mi buzię. So all I had, all these years of memory was what she did. No i wszystkie swoje wspomnienia z dzieciństwa to było tylko to jedno wspomnienie, to, co ona mi zrobiła. I remember my sponsor saying, "What did you do to make her put that soap in your mouth?" Ja pamiętam, mój sponsor mi zapytał, ale co ty zrobiłeś, co spowodowało, że ona była tak wściekła, że wsadziła to mydło w twoją buzię? And I had to look at my own part. Ja byłam zmuszony do tego, żeby zobaczyć, jaka była moja część tego wszystkiego. Without getting into too much detail, the timeline opened up. It was like the light came on how my behavior had hurt so many people. I nie będę tutaj wnikał w detale, ale ta oś czasu mi pokazała po prostu, ile ja ludzi skrzywdziłam swoim zachowaniem. It was very difficult for me because I already have shame and guilt, and I had to keep a balance of not going too far down. No i to było bardzo trudne dla mnie, bo ja już mam te poczucie winy i ten wstyd. I jeszcze musiałam spojrzeć na to i musiałam tak trochę złapać taką równowagę, żeby nie zejść za nisko w dół. I was also a fighter with other boys. Też byłem bokserem z innymi chłopakami. Often. Często. I was often in I'm not sure what it is in Poland, in the principal's office, doing my work. Bardzo często wysyłali mnie do kierownika szkoły i tam musiałam siedzieć. When I was 10, 12, I was certain it was their fault. Jak miałam 10-12 lat, byłem przekonany, że to ich wina. And when I told my 10th grade, so I was 14-year-old history teacher to go fuck himself. Jak miałem 14 lat, to powiedziałem mojemu nauczycielu od historii pierdol się. I was certain it was his fault.
byłem pewny, że to jego wina. Excuse me. Przepraszam. We actually got some sun here in Portland, which is very unusual. Mamy słońce tutaj. To jest niezwykłe, to musiałam okno otworzyć. So anyway, the uncovering of all of that and that time, I included any relationship I had with a girl or a woman all the way through college. No i musiałam na tej osi czasu też umieścić jakikolwiek związek miałem z kobietą, aż do studiów. Yeah, I had a long list. Miałem bardzo długą listę. And it seemed insurmountable. To wydało mi się nie do przejścia. Impossible. Niemożliwe. So I had a wonderful sponsor that was very loving and gave me encouragement. Miałam cudownego sponsora, który był pełen miłością i on po prostu mnie zachęcał do wszystkiego. And I found the best thing was to take it slowly and get a good idea of what the impact of my behavior made on other people's lives. No i dla mnie najlepsze podejście to było tak, żeby to przejść przez to bardzo powoli i żeby naprawdę spojrzeć na to, jak moje zachowanie miało wpływ na życie innych ludzi. For instance, when making an amends, I didn't just say, I lied to you. Na przykład, jak już 9. krok, jak miałem zadośćuczynić, to nie mówiłem po prostu, okłamywałem cię. I, with my sponsor, explored what my behavior did to our relationship, not just that I lied. No i na przykład ja razem ze swoim sponsorem musieliśmy trochę przebadać, wnikać w to, jak moje zachowanie miało wpływ na te całe relacje. Nie tylko, że okłamywałem. In most cases, my behavior, what came out of my mouth, affected the trust. Większość przypadków moje zachowanie, to co ja mówiłem, to miało ogromny wpływ na to zaufanie między nami. So, because of that, when I thought of past relationships or friendships or girlfriends or school or jobs, it all had a negative spin or a painful spin. No i przez to wszystko, że jak ja myślałam o wszystkich swoich relacjach, czy z dziewczynami, czy z nauczycielami, czy w pracy, czy z kimkolwiek, to myślałam o tym bardzo negatywnie. And to finish up on step 8, I think the most important thing about doing it the way I did. I tutaj chcę zakończyć mówienie o 8. kroku, że dla mnie najważniejsze w tym wszystkim, w tym sposobie, jak zrobiłem ten 8. krok, that throughout my sobriety, it has become much more obvious as to what my behavior does to other people. Że dla mnie, im dłużej jestem trzeźwy teraz, to jest dla mnie bardziej oczywiste, jak moje zachowanie ma wpływ na innych ludzi. All of the steps, especially 4 through 9, expose myself. Wszystkie kroki, w szczególności od 4. kroku do 9. kroku, pokazują mi sam siebie. And all of them have helped me to keep my behavior a little more sane. I wszystkie
mi pomagają, że moje zachowanie jest trochę bardziej poczytalne. And another thing that these 4 through 9 have done for me, especially the realization of who I have hurt. No i tak bardzo, bardzo ważne jest to, że to, co od kroku 4 do 9 dają mi w takiej świadomości, w jaki sposób, jak krzywdziłem tych ludzi. It has forced me to explore my part in every circumstance. Zmusza mnie do tego, te kroki zmuszają mnie do tego, żebym wyszukał swoją część, swój wkład w tym wszystkim. So now I've got my list. No teraz mam swoją listę. And it was quite long. Bardzo długa. And my sponsor had me start with what he called the easy ones. Mój sponsor sugerował, żebym zaczął od tych łatwiejszych. Maybe to get a little practice. Może, żeby trochę przećwiczyć. Not to go straight to mom first. Żeby, broń Boże, nie prosto do mamy na pierwszy rzut. Yeah, or my girlfriend in high school Moja dziewczyna, where I was hurtful. Yeah. Gdzie byłam bardzo zły. So I started with people that weren't extremely close, but they were acquaintances. Zaczęłam od tych, którzy, no to nie byli przyjaciele, ale to byli tacy znajomi. We would pick 3 off the list. Razem ze sponsorem wybraliśmy 3 z tej listy. We would discuss exactly what my behavior was and what I did to hurt the relationship. Rozmawialiśmy o moim zachowaniu i jakie moje zachowanie miało wpływ, żeby skrzywdzić i jak moje zachowanie skrzywdziło tą drugą osobę. We would role play. What would happen in the conversation when I was making amends? Czasami odgrywaliśmy te zadośćuczynienia. Ja jako ja i sponsor jako w roli tej osoby. I didn't understand why we were doing this. Ja nie rozumiałam, dlaczego my to robimy. I learned very quickly why. Bardzo szybko skumałem dlaczego. The first thing I learned is not everybody was as happy about me doing my 9th step as I was. Po pierwsze, nie wszyscy byli tacy super mega zadowoleni, że ja robię ten 9 krok, tak jak ja byłem. Like, here I am, now I'm ready to make my life good and make amends to the world. Oto jestem gotowy, żeby zadośćuczynić i spowodować, że moje życie będzie super. So one of my first ones was I used to steal bottles of vodka out of a little market near my home. No i jeden z moich pierwszych zadośćuczynień to powiem wam, że ja kiedyś kradłem takie buteleczki wódki z takiego sklepu blisko mojego domu. I did it for a long time. Bardzo długo to robiłem. My sponsor had me give an estimate of how long did I do it and how often over that 3-year period. Musiałem mniej więcej mu powiedzieć, ile razy, ile to mogło być butelek w ciągu tych 3 lat. We came up to $1,000. Oszacowaliśmy, że to było około $1000. I didn't have $1,000 when I was a year or 2 sober. Nie miałem $1000, jak miałam rok czy 2 tam trzeźwości. But I had $100. Ale miałam $100. So we role played what happened. It happened to be the same family, but the man there has since passed away. Odgrywaliśmy taką scenkę, ja i mój sponsor, i no, odgrywaliśmy tą scenkę. Właściciel tego sklepu to była ta sama rodzina, już nie ten sam właściciel, ale ta sama rodzina. Ten właściciel niestety zmarł. And we role played it, and I walked in and talked to the son with my $100, and I told him what I had done. Odgrywaliśmy tą scenkę ze sponsorem, potem
Poszłam sam do tego sklepu i spotkałem się z tym synem, z swoim $100 i opowiedziałam mu, co ja zrobiłem. I made a deal, or I asked him if it would be okay if I could give him $50 a month until I had paid 1,000. No i zapytałem mu, czy to jest okej, jeśli ja będę spłacał $50 miesięcznie, aż nie spłacę ten dług $1,000. I had a little booklet like this. Miałam taki notes. Each page had the amend on it. Każda strona miała te zadośćuczynienie, które muszę zrobić. And I would put today's date, visited Thomas, paid $50. No i tam spisywałem, że dzisiejsza data, byłem u Tomka, Thomas, spłaciłem mu $50. And I'm very OCD, so it was perfect. Ja mam chorobę natręctw, to dla mnie to idealne. Because the next one was the grocery store where I used to steal meat. Bo kolejne zadośćuczynienie to był sklep, gdzie ja kiedyś kradłem mięso. And another was a neighbor where I used to take beer out of his garage. I kolejne to sąsiad i kradłem piwo z jego garażu. So I owed a lot of money. Ja miałem straszne długi. There was some money I owed that I couldn't remember. I just know that I was a petty thief. So I had done maybe a couple of hundred small thieving things. Był taki dług na przykład, no, że nie pamiętałem dokładnie, bo ja byłem taki, chyba się mówi kieszonkowiec, że kradłem tutaj jakieś małe sumy. I nie wiem, ile to było, ale myślę, że to było w sumie łącznie $100. Maybe clothes from a store. Może jakieś ubrania z jakiegoś sklepu. Or medicine from a store. Może jakieś lekarstwo z jakiejś apteki. One time I stole a vacuum cleaner. Kiedyś ukradłem odkurzacz. And on those that I didn't remember where and who, my sponsor said, I'd like you to find someone new, it'll come, pray about it, and you'll find someone that needs a vacuum cleaner. No and I want you to go buy them one when you figure that out. No i tych, których nie pamiętałem, na przykład z tym odkurzaczem, mój sponsor powiedział, módl się o to, żeby może jakiś nowicjusz się pojawi, który będzie potrzebował odkurzacz i w ramach zadośćuczynienia kupisz mu odkurzacz. Many things like that. I'll never forget. I had a situation where I had taken a big knife and stuck it in the side of somebody's tire in their car. Było dużo takich sytuacji. Na przykład miałam jedną taką dziwną sytuację, gdzie wzięłam duży nóż i przebiłem komuś oponę. I was drunk and angry at a man that lived in an apartment near me. Ja byłem pijany i wściekły na faceta, który mieszkał w mieszkaniu w bloku obok. He yelled a lot at his wife and it made me angry. It reminded me of my father. On bardzo głośno i dużo krzyczał na swoją żonę i to mnie bardzo denerwowało, bo przypominało mi mojego ojca. I was probably 22. Ja chyba miałam 22 lata wtedy. So when I was 30 years old, no to jak miałam 30 lat and 3 years sober, i 3 lata miałam trzeźwości, I was talking to a woman at a meeting that needed 2 new tires for her car. Rozmawiałem z kobietą na meetingu, która potrzebowała 2 nowe opony do swojego samochodu. I told my sponsor about it and said, could I buy these 2 tires to make up for the one I put the knife in? I zapytałam swojego sponsora,
czy ja mogę kupić te 2 opony dla tej pani, żeby zadośćuczynić za tą oponę, którą przybiłem. I didn't remember where the apartment was or if the guy was even around. So that was a good, and it was in another state. That was a good solution. Ja szczerze nie pamiętałem, gdzie mieszkał ten facet, którego przybiłem oponę, gdzie było to mieszkanie. To było w innym stanie. Ja po prostu nie pamiętałem. To dla mnie to było dobre rozwiązanie. I'm sorry to get so detailed, but those were the types of things that I did. My sponsor kept me conscious of really righting the wrongs. I ja przepraszam, że aż tyle detalów wam opowiadam, ale mój sponsor po prostu trzyma mnie przy tych szczegółach, bo on chciał, żebym miał świadomość, że ja naprawiam te błędy, które popełniłem. Every time I did something, the tires, the vacuum cleaner, the $100 at the vodka store. Za każdym razem, jak coś takiego zrobiłem, te opony, odkurzacz, te $100 w tym sklepie. I wanted to go faster because it felt so good. Ja chciałam więcej robić, bo tak dobrze się czułem sam ze sobą. I was hooked on making amends. Ja byłem uzależniony od robienia zadośćuczynień. Became a new addiction. To było nowe uzależnienie. So, of course, the most difficult ones were I had a girlfriend in college. Oczywiście takie najtrudniejsze. Jeden z to dziewczynę, która była moją dziewczyną na studiach. She was very kind and sweet. Ona była bardzo fajna i uprzejma. A good person. Bardzo dobrym człowiekiem. She was in the wrong place at the wrong time meeting a guy like me. Ona była nie w tym miejscu, nie w tym czasie, spotkała takiego drania jak ja. I didn't know where she was, but I knew where her parents were. Ja nie wiedziałem, gdzie ona mieszkała, ale wiedziałam, gdzie jej rodzice mieszkają. I wrote a long letter. Napisałem długi list. Never heard a word. Nigdy nie odpisała. 30 years later, 30 lat później she contacted me on Facebook. kontaktowała się ze mną na Facebook. I said, "Hi, how are you?" And she was good. She was happy. Ja zapytałam, hej, co u ciebie? I ona była w porządku, ona była zadowolona. For 30 years, I worried about that amends. 30 lat ja się martwiłem o tym zadośćuczynieniu. She never got back to me. Ona mi nigdy nie odpisała. I couldn't get rid of that piece of shame or guilt. Ja nie mogłem się pozbyć tej poczucia winy, tego wstydu. I asked her on Facebook, "Did you ever get my letter?" Zapytałam jej na Facebook, czy kiedykolwiek otrzymałaś mój list. She said no. Ona powiedziała nie. I said, "Well, I mailed it to your parents." Powiedziałam, ale ja wysłałam twoim rodzicom. She goes, "They were protecting me. They must have thrown it away." Ona powiedziała, że oni chyba mnie chronili i może wyrzucili. So I made the amends right there on Facebook. We actually got on the phone. To zrobiłem zadośćuczynienie na Facebook. To znaczy, naprawdę dzwoniliśmy się. She was in Chicago. I was in Oregon. A long way. Ona była w Chicago, ja byłem w Oregon. To jest bardzo długa droga. Some sponsors would have you fly there to make the amends. Niektórzy sponsorzy by wymagali, żeby tam polecieć, żeby zadośćuczynić. This was, I talked to my current sponsor, Bob, and he said, since we had initiated on Facebook and we were talking on the phone, he said it would be fine.
I rozmawiałam ze swoim obecnym sponsorem Bobem i Bob mi powiedział, skoro rozmawiacie na Facebooku i rozmawiacie przez telefon, to jest okay. The important part of this too is that even with 30 years of sobriety and as a 57-year-old man, I go to my sponsor to figure these things out. I to jest ważne, to jest bardzo ważne, że nawet jak mam 30 lat trzeźwości i jestem facet, który ma 57 lat, ja kontaktuję się ze swoim sponsorem, żeby rozegrzeć to. And the reason I do is because the times where I've made amends not consulting with my sponsor. I dlaczego ja to robię? Bo były takie okazje, kiedy zrobiłem zadośćuczynienia bez konsultacji ze swoim sponsorem. And when I do that without consulting a sponsor, each time I cause more problems. Za każdym razem, jak ja to robię, bez konsultacji ze moim sponsorem, za każdym razem spowoduje więcej kłopotów. Yeah. It's not a long conversation. It's just to be clear. To nie jest bardzo długa rozmowa. To jest tylko po to, żeby mieć jasność i klarowność. So after I made my amends to this woman that we were talking on the phone, we talked for about a half an hour. To po tym, jak zadośćuczyniłem tej kobiecie, po tej rozmowie telefonicznej, rozmawialiśmy chyba z pół godziny. Oh, and by the way, the amends was that I left the relationship and started being with another woman. No i tą krzywdę, którą wyrządziłem, to było to, że ją zostawiłem i zaczęłam od razu się spotykać z inną kobietą. And never said anything to her. I just abandoned her. I nigdy, ja po prostu nawet nie zerwałem z nią, po prostu ją zostawiłem bez niczego. Of course, I didn't have the integrity or the honesty to be upfront with her. Oczywiście wtedy nie miałam tą godność i tą uczciwość w sobie, żeby bezpośrednio z nią porozmawiać o tym wtedy. And just to repeat, it had been weight on my shoulders all those years. I chcę wam powtórzyć, że to był taki ciężar na moich barkach przez tyle lat. And I was very sincere in the amends. I ja byłem bardzo szczery w swoich zadośćuczynieniach do niej. And she said, "Hey, John, we were young then. Don't worry about it." I ona powiedziała, John, byliśmy młodzi wtedy, nie przejmuj się tym. I said, "You're kidding me. It's got to be bigger." Ja powiedziałam, hej, żartujesz, ale to nie miało większy wpływ na ciebie? I almost committed suicide over this. What do you mean it's no big deal? Ja mało nie zabiłem się z tego powodu. Nie popełniłem samobójstwa. Co to znaczy, że nie przejmuj się? To nie było niczego. I guess a part of this story too is you never know how people are going to respond. No i część tej historii, którą wam chcę przekazać, że wy nigdy nie wiecie, jak ktoś będzie reagował na to. Some people who are maybe more awake spiritually or they've been in a program, they seem to understand. Niektórzy ludzie, z którymi zrobić zadośćuczynienie, które są, no nie wiem, bardziej duchowo rozwinięci, czy może oni sami przerabiali program, mam takie wrażenie, że oni rozumieją. And others basically is get away from me, I never want to see you again. I niektórzy mają takie podejście, że po prostu spadaj, ja już nie chcę mieć nic do czynienia z tobą. And neither one of those is the issue. The issue is that I cleared up what I had done to damage any relationship. I to nie ma znaczenia, czy reagują w taki sposób, czy w taki sposób. Ważne jest, co ja zrobiłem z tym, żeby naprawić tą relację. And my last example, and then we can have some questions. I'm sorry I went so long on this. I told Sydney, there's no way I can talk this long on this. No i ostatni przykład, i potem będziemy mieli pytania. No i to jest takie śmieszne, przepraszam, że tak długo gadam, ale i powiedziałam Sydney, że
jest niemożliwe, żebym tak długo gadał odnośnie tych kroków, ale okej. So today I am married 15 years to my second wife, No. Anne. Dzisiaj jestem w małżeństwie z moją drugą żoną. 15 lat jesteśmy w małżeństwie z Anne, moja druga żona Anne. And my first wife, I was married to for 18 years. Z pierwszą żoną byłem razem 18 lat. I met her before I got sober. Ja ją spotkałem zanim wyczerźwiałem. When I was 14 years sober, we got divorced. Jak byłem 14 lat trzeźwy, rozstaliśmy się. With 2 daughters. Mamy 2 córki. I remember the day very clearly. Back in what was that, 95 or 4. Pamiętam ten dzień. To było, bardzo wyraźnie pamiętam ten dzień. To było chyba 95 czy 94 rok. I wanted to talk with her in a public place at a coffee shop. Chciałam z nią porozmawiać w jakimś publicznym miejscu, w kawiarni. I wanted to, obviously I had made other amends to her before in that first 15 years. Wcześniej, 14 lat byłem z nią, to wcześniej miałem kilka razy okazję, żeby jej zadośćuczynić. But I did an inventory just on the marriage to see where else I had gone wrong and what I might owe her. I ja zrobiłem inwenturę na same małżeństwo, bo ja chciałam spojrzeć na to, gdzie jeszcze ja tutaj zawinęłam i gdzie jeszcze ja mogę wisieć jej jakieś zadośćuczynienie. I brought in my book. I had 3 or 4 pages written out very thoughtfully. Miałam swój notes, miałam 3 czy 4 strony wypisane, bardzo takie przemyślane. I read it to her. Przeczytałem jej. I bought her a cup of coffee and a little roll. Kupiłem jej kawę i małe ciasteczko. When I was all finished, Jak skończyłem, she said, well, the only thing I owe amends to you for was, the only thing I've done wrong is stayed married to you for the last 10 years. jak ja skończyłem to wszystko, to ona powiedziała, jedno co ja mogę tobie zadośćuczynić, że ja byłam w ogóle w tym małżeństwie przez 14 lat. And I left with a big resentment. I oczywiście wyszedłem z tego spotkania z wielką urazą. That's just another example of I'm feeling good, my heart is full, I'm admitting my wrongs, and somebody says, get lost. No i to jest taki przykład, że ja tutaj podchodzę do tego, mam pełne serce, pełne wybaczenia, jestem gotowy, żeby zadośćuczynić i ktoś mówi, spadaj. Yeah, but it happens. Ale się zdarza. So, the reason I talk this way and give examples is because it's my experience and it's not my opinion. It's how I was trained in AA, is to talk in experience. No i powód, dlaczego ja mam tyle przykładów jest, że to jest moje doświadczenie. Że ja nie wyrażam swoją opinię, że ja wyrażam swoje doświadczenie, ja mówię o swoim doświadczeniu i tak mnie nauczono w AA, żeby mówić o swoim doświadczeniu. And today, I don't think about, oh gee, I need to make a list, or oh, I need to make an amend. I dzisiaj tak mam, że to nie jest tak, że o kurczę, muszę zrobić listę, albo o kurczę, muszę zadośćuczynić. After doing this for so long, Po tym, że ja to po prostu robię cały czas i tak długo, it becomes automatic. to jest automatyczne u mnie teraz. Yeah, you just know automatically if something is not right. Ja po prostu tak wiem. To jest automatyczne, że coś jest nie tak. So now what, guys? I'm kind of there.
No to You want- teraz chyba koniec. Thank you. Questions or? Yeah, thank you, John. There will be questions, so if anybody that's speaking English has a question for John, just write it in the chat and Isabella will read it and then translate it into whichever language needs to be translated, and then John can answer. Teraz będziemy pytać John pytania. Jeżeli masz pytania, proszę pisać na czacie i Iza może przeczytać i tłumaczyć, i potem John będzie mówić. Thank you, John. It was an honor translating you. Thanks. Oh, you're amazing. Okay. You make it easy. You make it easy. Oh, good. So I have a question, actually. I'm Okay. gonna say it in Polish and then I'll ask you. Ja mam pytanie, bo niektórzy mówią, żeby nie zadośćuczynić byłych. Jakie jest twoje doświadczenie z tym? So some people that sponsors say to not contact exes. What is your experience with this? You mean ever? I mean, not. I mean, it depends on the situation. To zależy od sytuacji. But often I hear that our amends to them is kind of to leave them alone and let them live their life. I think in some cases that's very valid. I'll get a new guy that he's got about 8 months, and his ex-wife is happily married, and they have a new baby, and he wants to go get in the middle. Let me Say, hi, I'm here, I'm making amends. And I'll say, give it a few years. Bo zapytałam, że niektórzy tak mówią, że nasze zadośćuczynienie dla tych byłych to jest, że dajemy im święty spokój, i John powiedział, i teraz będę mówić jako John, że tak, że jak mam kogoś, który jest świeżo wytrzeźwiony i ma byłą dziewczynę, która ma nowe dziecko i męża, i on nadal chce tam wchodzić w środku i mówić, jestem, chcę zadośćuczynić, i mówię, spokojnie, spokojnie, poczekaj parę lat. And your question was great because it really brings up something I didn't even talk about, and I feel kind of funny, is, that is a form of a living amends, is just stop making more damage. No i bardzo fajne zadałeś pytanie, Iza, bo to jest coś, co nie poruszyłem, ale to jest takie żywe zadośćuczynienie. To znaczy, że ja po prostu przestaję robić więcej krzywd po prostu. Okay. Thank you. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Ja Mam pytanie. Proszę. Ja mam często takie zapytania, jak zadośćuczynić osobie, która już nie żyje. Okay. So Nie wiem. Irena, najpierw Teresa i potem ty, dobrze? To najpierw Teresa. So Teresa had a question. How do you make amends to somebody who is no longer alive? I've done it. I've done it in prayer. W modlitwie. I have written letters. Ja pisałem listy. I've even written letters and brought them to the grave. Ja nawet wypisywałem list i ze sobą zabrałam na cmentarz, na grób. In some cases, I have talked to one of their children about it, or one of their friends. W niektórych przypadkach porozmawiałem z dziećmi tej osoby albo z przyjacielem tej osoby. I've read the letter to my sponsor because you can't get everything out in a conversation. I've read the letter to my sponsor and gotten clarity on what I was really making amends for. I na przykład przeczytałem list do mojego sponsora, ten list, który napisałem, i miałam taką klarowność, jasność, za co ja dokładnie robię te zadośćuczynienia.
Thank you. Does that help? To pomaga, help? Teresa? Tereska? Tak, dziękuję. Moja sponsorka podobnie mówi. She says, yes, thank you. My sponsor says the same thing. She's just Good. like cross-referencing. You know? Okay. Irenka, Okay. miałaś pytanie? Ja mam pytanie, nie wiem, czy to pytanie prosiłabym o jakieś doświadczenie, Okay. bo ja mam 7 lat trzeźwości, zrobiłam program, ale weszłam na program kolejny raz, ale od powrotu mojego męża to już będzie 2 lata ze Stanów Zjednoczonych, gdzie zresztą sama też bardzo długo przebywałam. Tam zaczęłam trzeźwić i miałam podobne doświadczenie jak kolega, co mówił, bo też kradłam alkohol w sklepach. A dzisiaj zrobiłam coś takiego, że szukałam, znalazłam, żeby się rozwieść z mężem. Ale jak wróciłam do domu i zadzwoniła do mnie jedna alkoholiczka, której nie mogłyśmy się dzwonić, w końcu ona do mnie zadzwoniła, ja jej to opowiadam, to ona mi powiedziała, że tak, ty masz takie urazy, że jak coś z nimi nie zrobisz, to zaraz zaczniesz pić. Zaczęłam o tym myśleć, zadzwoniłam do innej alkoholiczki, przypomniałam sobie tabelkę uraz, którą kiedyś mnie moja sponsorka pierwsza uczyła. A potem zadzwoniła jeszcze do mnie inna alkoholiczka i teraz już jestem po prostu w kropce, bo urazy do męża mam. Od momentu, kiedy wrócił, to już będzie prawie 2 lata. Nie odeszłam całkiem od programu, który kiedyś zrobiłam. Weszłam na następny. Jeszcze raz. To jestem na początku. Ale chodzi o to, że właściwie jestem w kropce. Czy ja powinnam ciągnąć tą sprawę moją rozwodową, którą po prostu jutro dzwonię do prawnika i idzie to dalej. A że z mężem mamy takie relacje, jakie mamy i to nie od 2 lat, tylko już od 15, to pewnie bez problemu dostanę ten rozwód. Ale uzmysłowiłam sobie też nagle, że nie robiłam nic, co program mówi. Wszystkie te urazy kumulowałam. Wykazywałam się agresją, arogancją, egoizmem. Irenka, wiesz co, bardzo przerywa. Może napisz... Zazdrością, agresją. Wszystkie wady uruchomiłam, jakie kiedykolwiek już po prostu przepracowałam. Irenka? I teraz nie wiem, co zrobić. Irenka? Trochę przerywa, wiesz, to może jak możemy numer do ciebie, to zadzwonię po meetingu i możemy pogadać, dobrze? Tak, słyszę. Ale nie wiem, czy nie. Okay, sorry about that, John. We kind of couldn't understand what was happening because it's... Nie Bad słychać connection. mnie? Halo? Yeah, bad connection. Bad connection? Yeah. Okay. Okay. Czy ktoś... No ja mogę podać mój numer. Dobrze, to w czacie napisz. Halo? Dominika, może zamiutować ją? Dobrze, dzięki. Okay. Teraz słyszę, bo wy mnie chyba nie słyszycie. Okay. Dobrze, dziękuję. Dzięki, Ireno, dzięki. Okej, teraz no, mamy tylko 5 minut. Jeżeli kogoś innego ma jakieś krótkie pytania dla Johna, to byłoby ok. We have 5 minutes, so if anyone has a question for John, that would be great. Mam na imię Magda, jestem alkoholiczką. Ja mam takie krótkie pytanie w sumie. Super.
Tak pomyślałam sobie, że poprosiłabym Johna o odpowiedź, jak długo, najdłużej czekał na gotowość do zrobienia tego 9 kroku z kimś, nie? Ile czasu jakby tej gotowości? Okay. Dzięki. John Magda has a great question, and it's, did you have to wait on any of your amends? Did you have to wait a really long time for any of them for the willingness to do any of them? Like, was there one that you had resistance to and you had to wait or pray a long time for the willingness? Can you Absolutely. Yes. Tak. A long time. And some of them, I realized that if I didn't do it, if I didn't wait, and I just went and did it to cross them off my list obsessively, it wasn't heartfelt. I had to go back. No i tak, niektórych po prostu musiałem czekać, bo jak po prostu bym za bardzo się spieszył, żeby po prostu to zrobić i wykreślić z listy, to bym musiał wrócić i zrobić jeszcze raz. But in the meantime, if the case warranted, like I saw the person or was in contact any other way through family, I wouldn't gossip about the person. I would start my living amends then. No i to jest trochę tak, w międzyczasie, jak byłem w kontakcie z tą osobą albo w jakiejś komunikacji, ale jeszcze oficjalnie nie zrobiłem te zadośćuczynienia, to zrobiłem takie żywe zadośćuczynienia, że żyłem tak jakbym żył tymi zadośćuczynieniami, że nie obgadywałem tą osobę, byłem miły, po prostu żyłem w taki sposób, że to było takie życie w zadośćuczynieniu do tej osoby. And one more thing. I jeszcze jedną rzecz. I realized sometimes when I'm praying for willingness, Uświadomiłem sobie, że czasami jak modlę się o tą gotowość, sometimes when I'm praying for willingness, I don't want to be willing. od czasu do czasu jak modlę się o tą gotowość, ja nie chcę mieć tą gotowość. So in those cases, it's better to pray for that person To w takich than to pray what I need. To w takich przypadkach jest lepiej, żebym modlił się za tą osobę, niż za to, co ja potrzebuję. So in praying for that person, whether I mean it or not, somehow it seems to open the heart. No i jak modlę się za tą osobę, czy ja w to wierzę, czy nie, proces modlenia się za tej osobę jakoś otwiera moje serce. Make sense? Okej, dziękuję. Thank you, John. We have one more question from Isabella. Cześć, Iza. I'm going to read it in Polish and then I'll translate it for you. Izuś, zapytaj Johna, czy skrzywdził kogoś fizycznie i jak wyglądało zadośćuczynienie. Bardzo dziękuję. So John, have you ever hurt someone physically? And what did your amends process look like with that person? Thank you. I haven't. Yes. I've done damage to their property. That's as close. But I think for the people that I had fist fights with, which ended when I was 15, those were easy, I think, because we were participating in adolescent battle. So. Nie, no niestety nie miałam takich sytuacji. Miałam sytuację, kiedy komuś po prostu zniszczyłem coś, jakaś własność ich, ale no miałem różne takie bójki, ale to się skończyło, jak miałam 15 lat. I to były takie proste, bo to były takie nastolatkowe bójki i to było dosyć proste, ale nie miałam niestety takich sytuacji. But I sponsor a guy that used to hit his wife. Ale
sponsoruje człowieka, który kiedyś znęcał się i bił żonę. And they have since been divorced and he went to make an amends. Oni się rozwiedli i on poszedł do niej, żeby zadośćuczynić. Before he did that, we talked about maybe, because he still had a lot of problems with violence. No i zanim on to zrobił, rozmawialiśmy, bo on nadal miał bardzo duże problemy z agresją i z przemocą. So he went to a 10-week group of men for violent anger management counseling. To on zgłosił się do takiej grupy, 10 facetów. To była taka terapia na przemoc i złość. And when he made the amends, he asked if there's anything, he told her about the anger management class and asked if there's anything else he could do. No i jak się spotkał z nią, to on opowiedział jej o tym, że chodzi na taką grupę i zapytał jej, czy jest coś, co mogę zrobić dla ciebie. This guy's 30 years sober and still that is the worst thing in his sober mind. On ma 30 lat trzeźwości i to jest taka najgorsza rzecz w jego na jego trzeźwych barkach. He also donates money to domestic violence causes or women's shelters. I on bardzo często oddaje pieniądze w ramie takiej charytatywnej działalności do schroniska dla kobiet i ofiary przemocy. He does it every month. He does it every month to remind himself. Każdy miesiąc wpłaca pieniądze do takich miejsc, żeby przypomnieć sobie.